Konflikt na terenie wschodniej Ukrainy trwa już prawie dekadę. 2 lata temu przekształcił się on w wojnę na pełną skalę, która objęła Ukrainę od północno-wschodnich jej obwodów na pograniczu rosyjsko-ukraińsko-białoruskim, przez rejon Charkowa, Donbasu, brzegu Morza Azowskiego, Chersońszczyzny, aż po wyspę Węży na Morzu Czarnym. Dobrze widzimy zmagania strony ukraińskiej w starciu z wojskami Federacji Rosyjskiej, które ponoszą dotkliwe straty, które w ostatnim czasie przekroczyły liczbę 450 000 straconego personelu wojskowego, wliczając w to rannych, zaginionych i zabitych. Nie oznacza to jednak, że Rosjanie zostali powstrzymani. Mają wystarczająco dużo sprzętu i rezerwy ludzkie, aby po trupach iść do celu, a celem takim jest podbicie całej Ukrainy. Jednym z najsłynniejszych oddziałów sił ukraińskich jest Brygada Szturmowa Azow, jeden z tzw. specjalnych pododdziałów ochrony porządku publicznego na Ukrainie. Utworzony został w maju 2014 roku w związku z nasilaniem się na Ukrainie separatyzmu prorosyjskiego. Powstał jako paramilitarny samodzielny oddział ochotniczy, który osiągnął w krótkim czasie postać batalionu. We wrześniu 2014 roku przekształcony w pułk z zachowaniem symboliki i dowódcy, a w czerwcu tego samego roku w brygadę. Pułk stał się początkiem tzw. ruchu azowskiego. W skład ruchu, oprócz samej jednostki, wchodziły organizacje cywilne i polityczne, które wspierały jej działalność i kształcą doktrynę. W styczniu 2023 roku jednostka otrzymała status brygady szturmowej, funkcjonującej w ramach nowo utworzonej Gwardii Ofensywy, a w jej szeregi ponownie zaczęto przyjmować ochotników. Batalion miał siedzibę w Mariupolu w obwodzie donieckim. Walczył w Donbasie na południu obwodu donieckiego w okolicach wybrzeża Morza Azowskiego. Na początku 2022 roku liczył 900 członków. Podczas regularnej wojny rosyjsko-ukraińskiej brał udział w ciężkich walkach o Mariupol, w tym słynną obronę zakładów metalowych Azowstal. Pierwszym dowódcą jednostki był Andrzej Biłecki, aktualnym jest Nikita Nattochi. Batalion Azow został sformowany w maju 2014 roku w Bierdańsku na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Jego pierwszymi członkami byli kibice klubu piłkarskiego Metalist Charków, a więc w dużej mierze osoby rosyjskojęzyczne, które były jednak lojalne wobec państwa ukraińskiego. Według słów byłego zastępcy dowódcy batalionu Jarosława Honczara, w skład batalionu szybko weszli ukraińscy patrioci, którzy mieli doświadczenie w służbie wojskowej, a także uczestnicy samoobrony Majdanu i Automajdanu. Jeden z oficerów batalionu, Igor Mosijczuk, podał, że na początku czerwca 2014 roku w specbatalionie było też 20 cudzoziemców z Rosji, kilku z krajów skandynawskich i Włoch. Później liczba ta wzrosła. Podczas walk w 2014 roku i 2015 ze separatystami rosyjskimi w Donbasie przylgnęła do jednostki łatka o charakterze neonazistowskim. Przyczyniała się do tego w dużym mierze propaganda rosyjska. Kontrowersje budziło też dołączanie do oddziału skazanych przestępców. Mówiono nawet o tym, że udział takich osób mógł sięgać w 2014 roku połowy składu jednostki, ale twierdzono przez to, że byli oni bardziej bitni i skuteczni w walce. W pierwszych fazach konfliktu bataliony ochotnicze typu Azow były bardziej skuteczne niż regularna armia ukraińska. Bojownicy batalionu odegrali dużą rolę w odbiciu Mariupola w 2014 roku, który stał się odtąd jej główną siedzibą. We wrześniu 2014 roku batalion został przekształcony w pułk z zachowaniem symboliki i dowódcy. 18 czerwca 2015 roku, w rocznicę wyzwolenia Mariupola od prorosyjskich separatystów, dowódca pułku Andrzej Biłecki ogłosił reorganizację pułku azowskiego w odrębną brygadę specjalnego przeznaczenia. Po zamrożeniu konfliktu z separatystami rosyjskimi batalion Azow reorganizował się, szkolił nowych rekrutów, zbierał subwencje na dalsze istnienie, a także patrolował terytorium wokół Mariupola. Według słów byłego dowódcy batalionu Jarosława Honczara, swoją działalność pododdział rozpoczął jeszcze w kwietniu, kiedy przyłączał się do różnego rodzaju zwiadów. Bezpośredni udział w działaniach bojowych batalion rozpoczął na początku maja 2014 roku podczas niewielkich bojów z grupami dywersyjnymi w okolicach Mariupola. Zdaniem dowódcy batalionu Donbas Semena Semenczenki, batalion Azow na stan 22 maja 2014 roku był najbardziej zdatnym do walki pododdziałem MSW Ukrainy. Trzecia oddzielna brygada szturmowa to brygada ukraińskich wojsk lądowych sformowana w 2022 roku. Brygada powstała w wyniku połączeń jednostek SSO, Sił Operacji Specjalnych Azow, które zostały utworzone przez byłych weteranów batalionu Azow.
Wraz z rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku większość jednostek pułku Azow stacjonowała w Mariupolu, gdzie wkrótce miały zostać umężone. Poza Mariupolem wielu byłych weteranów Azowa zaczęło tworzyć nowe jednostki, w szczególności w Kijowie, Sumach i Charkowie. Jednostki te zostały wkrótce włączone do Sił Operacji Specjalnych SSO, Sił Zbrojnych Ukrainy i stały się wspólnie znane jako Azow SSO. W listopadzie 2022 roku wszystkie były SSO Azow zostały połączone w jedną w pełni operacyjną jednostkę bojową w ramach Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy. Utworzenie tej brygady zostało strategicznie zaprojektowane w celu stworzenia wysoce mobilnych, dobrze wyposażonych i wszechstronnie wyszkolonych sił zdolnych do angażowania się zarówno w operacje obronne, jak i ofensywne. Według Andrija Biłackiego od stycznia 2023 roku brygada brała udział w ciężkich walkach pod Bachmutem. Żołnierze brygady wzięli również udział w wyzwoleniu Chersonia i obwodu chersońskiego. W maju 2023 roku brygada jako jedna z pierwszych poinformowała o udanych ofensywach w rejonie Bachmutu przeciwko rosyjskim siłom lądowym. W dniu 15 września 2023 roku, po miesiącach walk, brygada wyzwoliła Andriiwkę i utrzymała ją pomimo rosyjskiego kontrataku w dniu 17 września. Dowódca ukraińskich sił lądowych generał Syrski nazwał Kliszczywkę i Andriiwkę ważnymi elementami rosyjskiej linii obronnej Bachmut-Chorliwka, a Międzynarodowe Studium nad Wojnami oceniło, że zdobycie tych miejscowości, broniących kluczowej rosyjskiej naziemnej linii komunikacyjnej, utrudni i tak już zmęczonym siłom kontynuowanie obrony. Jak wiemy, w lutym 2024 roku Ukraińcy w końcu utracili Awdijiwkę. Pułk Kraken to ukraińska ochotnicza jednostka wojskowa będąca częścią jednostek specnazu Głównego Zarządu Wywiadu Ukrainy HUR, sformowana w 2022 roku w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę. Nazwana na cześć mitycznego stworzenia morskiego, pułk został utworzony przez weteranów pułku Azow. Bierze udział w kontrofensywach i operacjach sabotażowych, stając się jedną z najbardziej znanych jednostek ochotniczych podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej rozpoczętej z dniem 24 lutego 2022 roku. W czasie przygotowań do odparcia natarcia Rosjan na rejon Charkowa w 2022 roku Konstantyn Nemiczew, który był wówczas szefem miejscowego Korpusu Narodowego, rekrutował żołnierzy ochotników, spośród których pochodzili przeszłodli członkowie pułku Kraken. Wzięli oni udział w obronie Charkowa, a do marca po wyparciu Rosjan z Wilczywki jednostka została ostatecznie sformowana. Nazwa Kraken została wybrana po tym, jak dowódca jednostki zasugerował ją na podstawie swojego doświadczenia w siłach specjalnych marynarki wojennej. We wrześniu 2022 roku pułk Kraken odegrał kluczową rolę w odbiciu Izium. Pod koniec grudnia Główny Zarząd Wywiadu opublikował nagranie wideo, na którym widać, jak Kraken wraz z 92. Oddzielną Brygadą Zmechanizowaną przeprowadza szturm na Nowoosielewsk, z powodzeniem likwidując rosyjskie siły w osadzie i zadając straty Rosjanom w sprzęcie i ludziach. W styczniu 2023 roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski osobiście podziękował pułkowi za jego wysiłki w walce z wrogami w regionie Soledar. W marcu 2023 roku Kraken ogłosił zniszczenie rosyjskiej wieży obserwacyjnej w obwodzie bryjańskim z pomocą drona kamikadze. Jednostka publikowała film z operacji pokazujący zniszczenie wieży. Według dokumentów, które wyciekły w odpowiedzi na pogarszające się sytuacje w bitwie o Bachmut, dowódca sił lądowych ukraińskich sił zbrojnych Oleksandr Syrski zadeklarował potrzebę użycia elitarnej jednostki Kraken, aby zapobiec utracie Bachmutu przez siły zbrojne Ukrainy. Po tej deklaracji jednostka Kraken została wysłana do miasta. Dowódca pułku Konstantyn Nemiczew jest znaną i wpływową postacią wojskową i polityczną w Charkowie, członkiem Korpusu Narodowego i weteranem batalionu Azow. Podobnie jak pułk Azow, pułk Kraken również był tematem kontrowersji związanych z rekrutacją bojowników z ugrupowań skrajnie prawicowych, choć żołnierze jednostki odrzucają to twierdzenie jako rosyjską propagandę. Dowódcy jednostki przyznali, że możliwe jest, że skrajnie prawicowe osoby są członkami pułku, ale nie stanowią one większości. Kraken nie jest oficjalnie częścią Sił Zbrojnych Ukrainy, ale podlega Ministerstwu Obrony Ukrainy. Mówi się, że jednostka składa się z potocznie tzw. pakerów, osób silnie umieśnionych, czy chociażby ultrasów, zagorzałych kibiców piłkarskich, a także z doświadczonych weteranów w wieku od 25 do 60 lat.
Zanim kandydaci staną się członkami pułku, muszą przejść testy, w tym kwestionariusze i test poligraficzny, który rejestruje zmiany sposobu oddychania, pracy serca oraz przewodnictwa skóry. Kandydaci są następnie przewożeni do centrum szkoleniowego, gdzie przechodzą 14-dniowy test, który zdaje około 30 do 35% kandydatów. Członkowie pułku Kraken używają zachodniej broni strzeleckiej, w tym austriackich pistoletów Glock, belgijskich karabinów Scar, amerykańskich karabinów szturmowych M4A1, DD MK18, szwajcarskich pistoletów maszynowych B&T i lekkich wielostrzałowych granatników ręcznych RBG-6 wyprodukowanych w Chorwacji. Nie jest to oczywiście cały arsenał, jakim dysponują, lecz tylko jego część. Wracając jeszcze do wspomnianych wcześniej ukraińskich jednostek sił specjalnych i oskarżeń pod ich adresem poglądy neofaszystowskie, musimy mieć na uwadze, że w jednym oddziale na froncie ukraińskim służą i wzajemnie wspierają się ludzie o skrajnie nacjonalistycznych poglądach, ale i ukraińscy Żydzi czy Syryjczycy, którzy chcą wziąć odwet za zbrodnie wojenne Rosji w Syrii. W sieci można natknąć się na udokumentowane postawy członków Azowa, dla których ten, kto staje w obronie Ukrainy, jest ich bratem, siostrą, czy z Gwiazdą Dawida, czy z Orłem RP i nie ma to dla nich najmniejszego znaczenia. To właśnie z tej przyczyny trolle i wojska rosyjskie posługują się nierzadko schizofrenicznym pojęciem żydobanderowcy, a próby sklejenia wojsk ukraińskich z wizerunkiem neonazistów od lat jest kanonem rosyjskiej propagandy. Zadziwiające jest to, że często te wątki są świadomie lub nieświadomie podnoszone przez dziennikarzy lub publicystów nieobeznanych z realiami i specyfiką politycznej sceny Ukrainy, a ignorujący wielokrotne dementi odnośnie zarzutów w stosunku do azowców, głównego rabina Ukrainy, intelektualistów, w tym Józefa Zizelsa i innych autorytetów, o których wszystkim można powiedzieć, ale nie to, że byliby zwolennikami kogokolwiek, dla którego faszyzm czy nazizm jest punktem odniesienia. Jest naprawdę wiele innych aktywnie działających jednostek sił specjalnych na Ukrainie, natomiast te 3 jednostki są jednymi z najbardziej znanymi na świecie. Mam nadzieję, że częściowo przybliżyłem Wam historię oraz zakres działań tych 3 jednostek sił specjalnych Ukrainy. Trzymajcie się tam, drodzy widzowie, i do usłyszenia w następnym materiale na moim kanale. Siemanko!